Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo! Dezinformacja i fałszowanie historii przez Rosję to jedno z kluczowych narzędzi Kremla stosowanych od dekad. W uzasadnieniu zbrodniczej agresji na Ukrainę, ale też w wprowadzeniu imperialnej i agresywnej polityki wobec wszystkich sąsiadów. Wszyscy sąsiedzi Rosji znają tę propagandę, dezinformację, ale też imperialną politykę Rosji. Znają także mój kraj, Polska. Kreml cynicznie odwraca rolę ofiary i agresora, przedstawiając swoją brutalną wojnę jako misję wyzwolenia. To niebezpieczna manipulacja, która ma siać podziały i chaos w Europie, ale także na świecie. Polska doskonale zna te mechanizmy. Przez dekady od II wojny światowej była ofiarą zakłamywania historii, czego symbolem jest chociażby zbrodnia katyńska, mord 22 000 polskich oficerów, których Związek Sowiecki próbował przerzucić na innych. Niestety także dziś w Europie pojawia się niepokojący rewizjonizm historyczny. Zbrodnie II wojny światowej są prezentowane i rozmywane przez bezosobowe określenia, takie jak na przykład naziści, zamiast faktyczni sprawcy, czyli Niemcy. Wciąż słyszymy haniebne sformułowania o polskich obozach koncentracyjnych, mimo to, że to Niemcy stworzyli te obozy na polskich ziemiach. Fabryki śmierci, gdzie ginęły miliony Polaków, Żydów i obywateli innych narodowości. Te kłamstwa uderzają nie tylko w prawdę, ale i godność ofiar. Dlatego Polska przygotowała historyczny raport o stratach wojennych i wystosowała notę dyplomatyczną do rządu Niemiec, domagając się w tej sprawie sprawiedliwości, prawdy historycznej. To wyraz troski o pamięć historyczną i walki o sprawiedliwość. Dziś Kreml sięga po te same metody, które znamy od zawsze. Fałszując historię, próbuje usprawiedliwiać agresję na Ukrainę, zwracać uwagę od własnych zbrodni. To próba użycia historii jako broni propagandowej, która destabilizuje teraźniejszość. Historia pokazuje, że fałszowanie przeszłości prowadzi do eskalacji przemocy. Jako Polacy, którzy od lat walczą o prawdę historyczną, wiemy, jak niebezpieczne są to manipulacje. Dlatego milczenie wobec rosyjskiej propagandy będzie miało tragiczne konsekwencje. Obrona prawdy to nasz obowiązek wobec ofiar przeszłości i przyszłych pokoleń. Dziękuję bardzo.